Szanowni Państwo, partnerem niniejszego programu jest Alfa Romeo, której to model Alfa Romeo Junior, czyli ten właśnie model, jest produkowany tylko w Polsce, w Tychach. I właśnie owym modelem w wersji czysto elektrycznej będę się dzisiaj poruszał. Oglądajcie. Moi drodzy, dzisiaj będę miał niezwykłą przyjemność pokazania Wam paru rzeczy w moim mieście, czyli w Krakowie. Często pytacie się, a gdzież to w Krakowie są najlepsze restauracje, a gdzież to w Krakowie są najlepsze miejsca zakupowe. No więc od razu na wstępie szczerze Wam odpowiadam, że nie wiem, no bo jakie kryterium należałoby przyjąć, by uznać, że coś jest rzeczywiście najlepsze? No więc to jest źle postawione pytanie. Natomiast można pytanie postawić inaczej. A gdzież to ja lubię jadać, gdzież to ja lubię robić zakupy? No i to jest racjonalne pytanie i na tak postawione postaram się Wam dzisiaj udzielić odpowiedzi. Zatem będzie Kraków jedzeniowy, będzie Kraków subiektywny, gdyż widziany jedzeniowo mymi oczyma. A na razie poranna kawa na Kazimierzu. Jeżdżę sobie po Kazimierzu, a część tej dzielnicy to jest tak zwana strefa czystego transportu. Chyba pierwsze miasto w Polsce, Kraków, pierwsze miasto w Polsce wprowadziło właśnie taką strefę. Co to oznacza? To oznacza, że mogą tutaj jeździć wyłącznie elektryki, ale w ogóle mogę jeździć wszędzie tam, gdzie mogą jeździć taksówki. Więc nie tylko strefa czystego transportu, ale wszędzie tam, gdzie normalny ruch kołowy poza taksówkami jest zabroniony, ja jeździć mogę. Mam włączony tryb odzyskiwania energii, bo tak się najlepiej po mieście jeździ, więc jeśli puszczam gaz, to następuje coś, co zdaje się fachowo nazywa się rekuperacją. No i auto się rozładowuje wolniej, odzyskując część energii. Gdzie zrobić dobre azjatyckie zakupy w mieście naszym, zwłaszcza jeśli myśli się o produktach z Azji Południowo-Wschodniej? No są oczywiście Kuchnie Świata, bardzo zacne miejsce w Galerii Krakowskiej, no ale tam są produkty z całego świata, nie tylko z Azji. Jest przy ulicy Rajskiej sklep koreański i bistro, no ale tam jest tylko Korea. Jeśli natomiast myśli się o Japonii, Korei, Tajlandii, Indonezji i w ogóle o Azji Południowo-Wschodniej, jeśli się o tym myśli, to ja, jak o tym myślę, przychodzi mi jeden adres do głowy, mianowicie Asia Deli, ulica Węgłowa. Mnóstwo świetnych azjatyckich produktów pod jednym dachem, również rzeczy świeże. Tu mamy lodówę, mamy ogromny wybór tofu, tu są pasty miso, mamy kimchi, takie zapakowane w słoiki, mamy grzyby, mamy trawki cytrynowe, limetki, chili, świeżą kolendrę, pak choye, imbir, mamy w końcu mieszanki curry, pasty curry, różne inne pasty do stir fry'a, makarony, przyprawy, sosy sojowe, etc., etc. Mamy też dział mrożony. W nim rzecz niezwykle interesująca, to jest mianowicie tempeh. Tempeh to jest indonezyjska rzecz robiona z fermentowanej soi, która jest doskonałym substytutem mięsa. Więc nie tylko tofu, również tempeh doskonale sprawdza się w daniach z Azji Południowo-Wschodniej. Tutaj kimchi robione domowo, na miejscu, zarówno w wersji wegańskiej, jak i takie, które mają w sobie trochę ryby. Robione na miejscu, a w zasadzie robione po sąsiedzku, gdyż
Moja znajoma Joanna, która jest właścicielką tego miejsca, ma również restaurację Edo, która była jednym z pierwszych w mieście adresów z kuchnią japońską i w ogóle azjatycką. Zresztą tam były robione zdjęcia potraw do mojej ostatniej książki azjatyckiej Fuzja smaków. Tutaj też kupuję takie cudowne michy. No, na szczęście tych, które mam, już tu nie ma, więc nikt sobie podobnych nie kupi. Wiecie, jak się zrobi porządny ramen, albo taką porządną zupę, albo kary tajskie, no to taka micha jest potrzebna. Rice cookery, a jak ktoś bardzo chce, to może być również kotek machający łapką. Niemal po sąsiedzku, przy Krakowskiej, mamy kolejny świetny adres, mianowicie delikatesy greckie. Chyba pierwsza była budka na Kleparzu, już ją wam pokazywałem, ale tego miejsca nie. Greckie przysmaki, czyli greckie delikatesy. Wspaniały zapach w środku, no bo mamy tutaj kiszonki w wielkim wyborze. Nie tylko oliwki, no kalamata, te dla Grecji chyba najważniejsze, ale mnóstwo różnych innych rzeczy. Mamy tutaj wędliny, mamy tutaj sery, kapary. Ten ser Graviera owcza z wędzoną papryką jest doskonały. Mamy w końcu świeże tzatziki, ale mamy mnóstwo innych różnych rzeczy. Greckie pasty pomidorowe, oliwa przeróżna. Oliwa to dzisiaj nie jest produkt tani, ale w wielu kuchniach w greckiej to jest produkt pierwszej potrzeby, więc jeśli używacie dużo oliwy, to najlepsze są takie bańki. Zobaczcie, już są nawet opisy na oliwie greckiej po polsku, czyli na polski rynek produkowana. Taka bania na trochę wystarczy. Są wina, są miody, są jogurty. No, już to mówiłem wiele razy, ale optymalne śniadanie w lecie dla mnie to grecki jogurt i trochę tymiankowego miodu na przykład. O chałwie też nie należy zapominać. No więc sami widzicie, że w miasto trzeba wychodzić z wielkimi torbami. Najlepiej pustymi. Stoimy w korku, no więc te auta przede mną mają rzecz jasna włączone silniki, no i po pierwsze dymią, nawet jeśli minimalnie to dymią i palą, a ja nie zużywam w tej chwili żadnej energii i nie dymię i to mi się akurat podoba. Ale ważne jest też, gdzie stoimy, no teraz ruszyliśmy. Jesteśmy mianowicie na ulicy Dietla. Zmierzamy w stronę Wisły i ta ulica jest niezwykle piękna. I w ogóle sama postać Józefa Dietla niezwykła. No to wygląda jak wiedeński ring, bo zresztą takie było założenie. A Józef Dietl to był ktoś, pierwszy prezydent Krakowa doby autonomicznej. Rodzina pochodziła z Austrii. Jego dziadek był jeszcze austriackim oficerem. Dietl był profesorem, spolszczył się, był lekarzem, balneologiem. On w ogóle był twórcą balneologii w Polsce. I był fenomenalnym prezydentem. Tu, gdzie teraz mamy te drzewa i tam w latach 70., zdaje się, ubiegłego wieku puszczono tramwaj, to tam było starorzecze Wisły. I Dietl to osuszył. Dietl zmienił Kraków. Koncepcja Dietla, wielkiego Krakowa, była niezwykła. No, Dietl tyle zasług. Walczył z Plika Polonika, czyli z Kołtunem. Włościanie jednak na ową przypadłość dość często w drugiej połowie XIX wieku jeszcze cierpieli. Zmienił Kraków nie do poznania. Jego kontynuator, również niezwykła postać, Mikołaj Zyblikiewicz. Dietl był z pochodzenia austriackim Niemcem, a z kolei Zyblikiewicz urodził się w Samborze, w unickiej rodzinie, więc był wówczas byśmy powiedzieli Rusinem, dzisiaj byśmy powiedzieli Ukraińcem. Drugi prezydent doby autonomicznej Krakowa kontynuował dzieło Dietla. Tak, mieliśmy szczęście kiedyś do wielkich postaci. No, naprawdę. Te kamienice kiedyś były zrujnowane, dzisiaj są odnowione i to jest w rzeczy samej wiedeński ring. Jakże śmiałe założenie. Jak się projektuje miasta, to nie trzeba myśleć, nie wolno myśleć o tu i teraz.
trzeba myśleć o tym, co będzie po nas, co będzie za lat 50, 100 albo i 200. I właśnie nasi przodkowie w Krakowie o tym myśleli. Stąd owa śmiałość założeń. Wzruszyłem się, muszę przełknąć ślinę. Podjechałem właśnie na Aleję Kijowską, by pokazać wam nowe miejsce na mapie miasta. Nazywa się ono Favo Deli and Apero. Favo to nazwa ogólna, Apero to nazwa baru z aperitifami, kawą, słodyczami i różnymi innymi rzeczami, a deli to po prostu delikatesy. To jest miejsce, które oferuje luksusowe, starannie wybrane produkty spożywcze. Dotychczas jedyne podobne funkcjonowało i funkcjonuje nadal w rynku. Rynek 13 w Pasażu. A to jest drugie i nowe. No więc zajrzyjmy. Nie będę się tutaj skupiał na dziale owocowo-warzywnym i na ziołach. No pokażę rzeczy, które wydają mi się najbardziej emblematyczne. Dobra, szafka z serami, z wędlinami. Serów i wędlin jest tu znacznie więcej. Ta szafka jest najważniejsza. To jest dojrzewalnia. Tutaj wołowina szlachetna dojrzewa na sucho. No takiego tomahawka to byśmy razem nawet z Andrzejkiem i z Mariem w trójkę nie zjedli. No więc dalszy ciąg kolekcji serowej. Jest tutaj tego naprawdę mnóstwo do serów. Oczywiście różne konfitury, dodatki. Jagnięcina, żeberka jagnięce z Francji. No i coś, na widok czego serce każdego mięsożercy zabić musi szybciej. Mianowicie Wagyu. Ale nie chodzi tylko o to, że to jest wołowina z rasy Wagyu, bo Wagyu jest również hodowana na przykład w Stanach, a i w Polsce. To jest japońska wołowina Wagyu, czyli wołowina z Kobe. W dodatku w klasyfikacji Wagyu A5, czyli tej najwyższej, najbardziej szlachetnej. Spójrzmy na ten odkrojony kawałek mięsa. Widzicie, on jest prawie biały. Właśnie o ową marmurkowość chodzi i ta klasyfikacja jest wedle ilości tych białych przerostów, bo to właśnie to jest nośnikiem smaku i świadczy o niezwykłości. 139 zł, ale oczywiście nie za kilogram. To jest cena za 100 gramów. To i tak jest niedużo. To jest najdroższe mięso wołowe na świecie. Bez dwóch zdań. Cudowne wędliny, na przykład porchetta rzemieślnicza. Porchetta, jak jest dobrze zrobiona, jest mym skromnym zdaniem nawet lepsza od szynki. No, ma też ten przerost tłuszczu, więc jest smaczniejsza i delikatniejsza. No dobra, zajrzyjmy tutaj. O, to jest bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie anchois marynowane w różny sposób. To są francuskie rzeczy. Zresztą dużo tu francuszczyzny. Mamy gotowe sosy francuskie, czyli na przykład beurre blanc, ale mamy też zupy. Rzeczy delikatesowe mieszczą się również w słoikach. To jest zupa z hedoka, czyli z łupacza po szkocku, a to jest już czysta francuszczyzna, mianowicie zupa z homara. Co tu mamy? Mamy tu wina, mamy tu wody, mamy kawy, mamy pieczywo wszelakiego rodzaju, mamy oliwy, mamy sosy, mamy makarony, mamy również, o tu mamy ryby i owoce morza, czyli mamy ostrygi, mamy świeżego tuńczyka, mamy produkty z najwyższej półki w jednym miejscu, w Krakowie. Jedziemy teraz Dietla w przeciwną stronę, w stronę Grzegórzek, w stronę tego słynnego wiaduktu kolejowego, na którym jest data 1863, która wcale nie oznacza wybuchu powstania styczniowego, lecz datę oddania do użytku owego wiaduktu. Otóż w czasach prezydentury Dietla dbano niezwykle, za sprawą prezydenta, dbano niezwykle w mieście o higienę. I Dietl postanowił otworzyć toalety publiczne, a w nich zamontować absolutne novum, mianowicie pisuary. W związku z tym wysłano z magistratu specjalną komisję do Wiednia, aby mogła zobaczyć, czym jest pisuar, bo to był
wynalazek zupełnie jeszcze u nas nieznany. Komisja wróciła, była to komisja męska, więc korzystała z pisuarów. No i powiedziano tak, musimy mieć również w mieście pisuary. Początkowo chciano sprowadzić je z Wiednia, ale należy popierać przemysł krajowy. Na Grzegórzkach działała już wówczas słynna fabryka Ludwika Zieleniewskiego, nie byle jaka. Cesarsko-królewska, uprzywilejowana fabryka maszyn Ludwika Zieleniewskiego. I ona podjęła się produkcji pisuarów. No i zamontowano je w publicznych szaletach. Niektóre z nich nadal służą mieszkańcom. Pisuary już nie są z tamtych czasów. A oto i wiadukt. Tym razem jesteśmy przy ulicy Bronowickiej, niedaleko pętli tramwajowej przy Rydla. No i to jest coś, co się pojawiło niedawno. Supermarket o nazwie Best Market. No nazwa tak naprawdę jeszcze nic nie mówi, ale byłem tu, zajrzałem do środka i postanowiłem, że musimy tam zajrzeć i razem. Ten sklep oferuje produkty ukraińskie, które na co dzień nie pojawiają się na naszych półkach sklepowych. No to jest proces dość podobny do procesu, który kiedyś nastąpił w Londynie. Otworzyły się tam polskie sklepy, które na początku obsługiwały głównie polską diasporę, ale z czasem zaczęli w nich kupować również Anglicy czy też Brytyjczycy. No i mam nadzieję, że tak się stanie i w tym wypadku, bo rzeczy są tu po prostu świetne. No co mamy tutaj? Tu mamy sało, no czyli emblemat ukraiński, sało, czyli słonina, na różny sposób doprawiana, a też niedoprawiana w ogóle. Wędliny na czele z niezwykłą kiełbasą, mianowicie doktorską. Dlaczego niezwykłą? No bo to w czasach sowieckich wymyślił Mikojan, żeby odchudzić społeczeństwo. I to się nazywa, do dzisiaj produkowane jest, nazywa również na Litwie. Nazywa się na Ukrainie kiełbasa doktorska, natomiast w Rosji nazywa się to kiełbasa lekarska. No, tego już z pewnością nigdzie indziej nie uświadczycie. Mianowicie multum ryb. Multum ryb najczęściej suszonych, bardzo często słodkowodnych. W ogóle nie mamy zwyczaju w Polsce konsumowania czegoś takiego, no bo płocie w przeróżny sposób przygotowywane, leszcze, babka, pamiętam, w Rabie pływały te ryby, ale i szczupak patroszony i suszony. Również ryby morskie, barwena, a tu jest marlin. Mamy też inne ryby, przejdźmy tu. Dobra, zanim o rybach, to jeszcze pokażę wam, co jest mianowicie w tych wiaderkach. To jest coś arcydobrego. Kiszone pomidory, to się zawsze na ukraińskim stole pojawia. Pieczarki i marchewka po koreańsku, to pokazywaliśmy w Kazachstanie. Opowiadałem tę historię. Koreańczycy zesłani na północ przez Stalina zaczęli tam przygotowywać różne rzeczy wedle swojego kanonu i to weszło w kanon wówczas ogólnosowiecki i do dzisiaj na Ukrainie jest robione. Świetna rzecz. Mamy dalej ryby, czyli śledzie małosolne. U nas się już tak śledzi nie sprzedaje. Śledzie małosolne w całości, luzem. Tam w identyczny sposób przyprawione makrele. Mamy sałatki z alg morskich. To jest świetna przekąska na przykład do piwa, ale do piwa również wyśmienite są na przykład takie kalmarowe paski. One tu spoczywają, kalmary suszone, przyprawione na różny sposób. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. No i to jest wspaniałe. To jest ożywcze, ponieważ mamy kolejne źródło kulinarnych przyjemności, z którego możemy czerpać. Poruszając się po mieście elektrykiem, mamy cały szereg przywilejów. No, po pierwsze, parkowanie za darmo. We wszystkich miastach niemal część parkingów jest płatna, również tych przy ulicy. W Krakowie
Niemal całe miasto to strefa płatnego parkowania. Różne strefy w dodatku. Kraków też podzielony jest na strefy ruchu. I do wielu miejsc nie można wjechać, jeśli nie jest się mieszkańcem i nie ma się specjalnego identyfikatora. A ja elektrykiem mogę wjechać wszędzie tam, gdzie wjechać mogą taksówki. No i to jest wspaniałe. Nie chcę, byście na forach wszczynali dyskusję ideologiczną na temat prądu i na temat silników spalinowych. Ja doskonale przecież wiem, skąd się w kraju naszym bierze prąd. No, z węgla wiem, jak się pozyskuje lit. W ogóle nie o to mi chodzi. Chodzi mi o wygodę, jaką niesie poruszanie się po mieście samochodem elektrycznym. Alfa Junior to jest SUV, a w zasadzie crossover miejski, to jest klasa B. No i to auto nie służy do tego, by nim jechać z Krakowa do Dalmacji. Ono służy właśnie do takich podróży, jakie teraz czynię, albo do poruszania się po mieście, albo do podróży niedalekich. Ja pobrałem to auto, jak wiecie, z poprzedniego odcinka w Tychach, w fabryce. Byliśmy w Pszczynie, między innymi. Byliśmy w Kozach, przyjechaliśmy do Krakowa i ja jeszcze tego auta nie ładowałem. Mam jeszcze zasięg 110 km, więc, a jeżdżę już po mieście ładnych parę godzin. Więc jak widzicie, to się po prostu sprawdza. Więc jeszcze raz podkreślam, nie chodzi tu o ideologię, chodzi tu o użyteczność, a ta w wypadku niewielkiego, miejskiego elektryka jest bezdyskusyjna. Jestem przy ulicy Dajwór i chcę Wam teraz pokazać miejsce, które ostatnimi czasy narobiło wiele zamieszania i hałasu, nie tylko w Krakowie, ale w całej Polsce. Chodzi o hałas i zamieszanie pozytywne. To jest to miejsce, ono się nazywa Bufet, a więcej szczegółów w środku. Otóż Przemysław Klima, czyli jedyny polski szef kuchni, który może pochwalić się 2 gwiazdkami Michelina, tu w Krakowie, restauracja Botiliera, otworzył takowy koncept, który nie jest fine diningiem, jak to w michelinowskich gwiazdkach, lecz czymś, co sam pan Przemysław, pewnie go tu zaraz zobaczymy, bo uczestniczy w procesie gotowania, rzecz jasna, poza tym, że uczestniczył w procesie twórczym. Otóż sam pan Przemysław nazywa to fine diningiem, czyli chodzi o zabawę jedzeniem, chodzi o rozsądne ceny, krótkie menu oparte o sezonowe, bardzo często lokalne składniki. No tak, co jest najdroższe w tymże menu? Cały pstrąg za 115 zł, antrykot z polskiej sterowanej jałówki 70 zł, cała reszta 35, 40, to są naprawdę rozsądne ceny. Króciutkie menu, no i miejsce działa niedługo, ale ja już zdążyłem tu być i tak mi się podobało, że postanowiłem i Wam to miejsce pokazać. Wziąłem 3 dania, 2 przystawkowe i 1 główne, no ale zacznijmy od tego. Do wszystkiego podają tu chleb, na miejscu wypiekany, orgiastycznie dobry chleb. Do niego albo masło, albo na miejscu robiony smalec. Ale ten chleb, powiadam Wam, zjadłem go niebezpiecznie dużo. Najpierw bez masła, skórka, chrupiąca jak lody Zatoki Botnickiej pod działaniem najlepszych fińskich lodołamaczy. Cudowny chleb. No a teraz przystawki. O, przepraszam, teraz ten najwyższy dżentelmen w kuchni to właśnie pan Przemysław. Przystawki. To wygląda jak tatar, ale to jest kaszanka. To jest solidny z kaszanki plaster podawany na demi-glacie z ratek wieprzowych, z ziołami, z papryką i z wędzonym żółtkiem. Jadłem ową kaszankę i była absolutnie zachwycająca. Demi-glace okleja usta. Koncentracja smaku wspaniała.
To jest coś. To też jadłem. To jest bakłażan, ale czym jest to? To jest animelka, czyli grasica, czyli rarytas niezwykły. Z tego co wiem, to w Krakowie podają ją stale tylko pod baranem. Panierowana, chrupiąca panierka, a w środku sama delikatność. Wspaniałe danie. No i pierogi. Pierogi, jak widzicie, we włoskim stylu. Mówię o cieście, ale w środku jest miejscowa bryndza. To jest dosmaczone kalafiorem oraz gałką muszkatołową. Boskie. To jest właśnie coś, co nazwać można najlepszą światową kuchnią w wydaniu powszechnie dostępnym. Nie trzeba tutaj rezerwować z wielkim wyprzedzeniem miejsc, nie trzeba tutaj tak siedzieć sztywno. Nie ma tej atmosfery, której niektórzy w fine diningu nie lubią. Mnie ona też w nadmiarze męczy, choć oczywiście doskonale wiem, po co jest fine dining. On kształtuje style, kształtuje trendy, ale jeśli chcemy poczuć się luźno i zjeść doskonałe jedzenie, powiadam wam, ręce tego dżentelmena są bezbłędne. Rynek Podgórski, czyli jedno z moich ulubionych miejsc w całym mieście. Dzisiaj w jednym mieście, w Krakowie, ale Podgórze założono jako osobne miasto. Założyli je Austriacy, bo mieli ziemię po tej stronie Wisły, a tam był Kraków. Założyli Podgórze jako Józefstadt, no ale to już od dawna jest jeden organizm. Kiedyś, w czasach mojej młodości, to była kulinarna pustynia. W ogóle Podgórze było zaniedbane. Jako pierwszy chyba pojawił się nieodżałowany Adong, czyli pierwsza w Krakowie restauracja w stylu prawdziwie chińsko-wietnamskim albo też wietnamsko-chińskim. Prawdziwa kuchnia, nie tak zwany polwiet, nie kurczak w cieście kokosowym, surówka z kapusty i ryż. Potem otwarto kładkę Bernatka, pierwszą kładkę przez Wisłę. To wszystko odnowiono, no i zaczął się boom, zaczęło się ożywienie. Nieoceniony Rafał Targosz otworzył przy kładce słynną zakładkę. No i potem poszło. Bardzo dobry wietnamski adres tam jest. Jest słynna euskadi, czyli takie talerzyki w stylu baskijskim. A od niedawna, choć nie od paru tygodni, działa tutaj lokal o nazwie Kropka, w którym, szczerze mówiąc, jeszcze nigdy nie byłem, ale jest to jeden z ulubionych adresów moich synów. I powiedzieli: słuchaj stary, jak nie pójdziesz do Kropki, to znaczy, żeś frajer, weźże idźże tam. No i nie było okazji. Teraz idę, no więc zobaczę to i ja, zobaczycie i wy. Ja mam tę przewagę, że ja również będę tego próbował. Kropka jest tam. W kuchni dowodzi tutaj Szymon Sieran, młody, ale niezwykle utalentowany szef. Choć tu nie jadłem, to akurat wiem, że utalentowany, bo chłopaki mają też swoje stoisko na kleparzu, oczywiście, na kleparzu starym. I tam robią pasta fresca, czyli świeże makarony, różne sosy, dodatki. To jest świetne miejsce. No a to, co widzę tutaj, również wygląda zacnie. W karcie jest bardzo celna uwaga, że nie jest ona podzielona na klasyczną modłę, czyli nie mamy zup, przystawek, dań drugich, tylko po prostu rada, by zamawiać różne rzeczy, kilka rzeczy, wziąć sobie talerzyk i się tym dzielić. Staropolskie słowo szerować. No to co mamy? Ferdynand na temat tego dania piał peany. To są pierożki wywodzące się z Japonii, czyli gyoza, nadziewane konfitowanym boczkiem, a to coś tutaj, no tu jest kolendra, ale to coś tutaj wygląda jak popcorn. I to jest popcorn, ale nie byle jaki popcorn. Jest to mianowicie popcorn robiony ze
świńskiej wieprzowej skóry. Chrupiący. Tubylcy w Ekwadorze byliby zachwyceni, bo dla nich wieprzowa skóra to prawdziwy przysmak. Pierożki smażone, więc również chrupiące. Dali do pieca, jest lekko pikantne. Świetne danie, rzeczywiście. To kapusta, beurre blanc, czyli słynny francuski sos. Do tego mamy dodatki japońskiego czosnku czarnego, czyli takiego fermentowanego. A kapusta jest doskonała. Jest taki dymny, podwędzany smak. Tu jest jeszcze ricotta. Zobaczcie, o, tutaj się do was ricotta uśmiecha. Kapusta jest jędrna i chrupiąca. To jest antrykot z sezonowanej polskiej wołowiny w demiglasie, ale tutaj mamy jeszcze różne inne dodatki. Wyczuwam również ów czarny czosnek. To jest tatar. To jest na miejscu wypiekany chleb. To jest takie słodkie pieczywo, brioszko podobne, chyba to jest brioszka. I tu mamy foie gras i szarpane mięso z kaczki. Absolutnie fantastyczne. A to są tacosy. Tacosy, ja wam przeczytam. Tacosy, palona kapusta, miso, kukurydza, kolendra. Gdzie są te tacosiki? O, tu. Są, tu, widzicie je? Tu są właśnie. Jaka to jest kompozycja? To jest kompozycja skończona. Kwaśne, ożywcze, pełne smaku. Moi drodzy, coś się musiało wydarzyć. No i to jest cały szereg zdarzeń, które nastąpiły po sobie. Kładka Bernatka, ożywienie Podgórza, odnowa, młodzi ludzie, którzy wyjechali, uczyli się zawodu, podglądali świat. I oto najlepsza autorska kuchnia w młodym wydaniu. Świetne miejsce. Jeszcze jeden morał. Dzieciom należy ufać. Ostatnia samochodowa czynność, jaką muszę dzisiaj zrobić, to naładować samochód. Ponieważ jest to samochód, jak już wiecie, elektryczny, a każdy elektryczny samochód musi być ładowany. O, pani właśnie skończyła, a ja dopiero zacząłem. Otóż, jak to zrobić? No to jest bardzo proste. Robię to po raz pierwszy i poradziłem sobie. Trzeba zainstalować aplikację, co robi się bez problemu. No podjechać do takiej stacji, jest cały w aplikacji serwis tychże, mapa. Podjechałem, ładuję. Teraz tak, można ładować albo prądem stałym, albo prądem zmiennym. Prąd zmienny jest wolniejszy i tańszy. Prąd stały jest szybszy i droższy. To jest prąd stały. Postoję tu z 20 minut. Miałem jeszcze zasięg 90 km, gdy tu podjechałem. Jak jest ładować najtaniej? No, nie każdy niestety może to zrobić. Jak się ma swój w domu podjazd, kontakt, kabel i ładuje się to z własnego gniazdka, bo wówczas nie płaci się komercyjnych narzutów. No, na tym ktoś zarabia. Caritas tych stacji nie zainstalował. No i co? Czy się ładuje? Myślę, że tak. Po pierwsze, pani już drugim autem naładowanym odjechała. Ta maszyna w dalszym ciągu brzęczy. Słyszycie ten pisk? Skoro brzęczy, to znaczy, że coś się tam dzieje. A poza tym, o, tu widać, tu widać, tu widać. Ładuje się, ładuje się. Ładuj się, skarbie, a potem cię bezpiecznie doprowadzę
na nocleg. Tak długi dzień wymaga odpowiedniego zwieńczenia i odpowiedniej klamry, więc kolacji, do której również wypiję pewnie jedno, góra 3 piwa. No, byliśmy przed chwilą, dzisiaj w azjatyckich delikatesach, więc wspaniałym zwieńczeniem będzie azjatyckie jedzenie, tajskie. W Krakowie jest kilka świetnych tajskich restauracji, na przykład Molam, ale to jest tajska kuchnia autorska. Natomiast ja, będąc tutaj, w tej północnej części świata, w porównaniu z Tajlandią, marzę o tajskim street foodzie. No i było to tak. Moi przyjaciele otworzyli w Łodzi restaurację tajską. Ja, powodowany również egoizmem, namawiałem ich, by otworzyli restaurację tajską i w Krakowie. Ponieważ w ofercie tego, co mają w Łodzi, był i tajski street food. No i zrobili to. W dodatku otworzyli restauracje dwie. Jedną tu, na Kazimierzu, a drugą w obrębie Plant. Obie nazywają się Thai. No i jesteśmy teraz przed jedną z nich. No i właśnie wchodzę i ów dzień będzie zakończony ekstatycznie, ostro, tajsko, street foodowo. O to mi właśnie chodziło. No i w rzeczy samej, jakbym w Bangkoku był. Same cudeńka, same street foodowe klasyki. No więc postaram się wam je opisać. Zacznijmy od tego, co jest najbliżej mnie. To jest pad kaprao, czyli sałatka ze smażonej wieprzowiny. Do tego jest oczywiście ryż, jajko sadzone i sos. No trochę pomidorów, ogórków. To jest z dość sporą ilością chili, ale najważniejsze w tym wszystkim to tajska bazylia, chorapa, która dodaje całości owego cudownego, anyżowego posmaczku. To jest morning glory, czyli wodny szpinak, smażony w wokół. On jest sezonowo, bo on nie cały rok występuje w karcie, ale tylko jak jest, to ja go zjadam namiętnie w wielkich ilościach, gdyż ten sos słodko-ostry jest po prostu fantastyczny. To nazywa się lap i rzeczywiście może wymagać po konsumpcji wizyty w laboratorium, gdyż zobaczcie, co tutaj się dzieje. To, co sterczy, to jest ogromna ilość suszonych papryczek chili tajskich. To jest jedno z najostrzejszych tajskich dań, a robi się to z kurczaka udek. To jest zawsze w dziale sałatek w Tajlandii, ponieważ jest tu mnóstwo zieleniny, mnóstwo jarzyn i po tym mogę na chwilę za nie mówić. Ale dobre. Lap tam, a tutaj nam. Nam to nazwa pewnej wieprzowej kiełbasy, robionej również w Tajlandii przez mniejszość chińską. Ona jest tutaj. I na bazie tego mamy również rodzaj sałatki, która jest, jak to w Tajlandii, kwaśna, słodka, ostra, wspaniała. Dużo zieloności, orzeszki. Konsystencja niezwykła. Wszystko chrupie. A to jest coś, co chyba wam się niezwykle podobało, gdyż kiedyś to w czasach pandemicznych gotowałem w domu na swoim kanale. To są po prostu takie kuleczki, welplacuszki z kukurydzy. Bardzo prosty składnik. Kukurydza z puszki, pasta curry, do tego odpowiedni sos. To jest wszystko najczystszy street food. Rzecz jasna, są tu w karcie klasyki, czyli różnego rodzaju curry, czyli różnego rodzaju pad thaie, bo jest kilka
pad-thajowych wersji. Ale dla mnie, kiedy zwłaszcza jesienią i zimą spowija nas kokon chmur, niebo wisi niemal nad głową, człowiekowi robi się smutno. Te wszystkie rzeczy tak niezwykle ożywiają przysadkę mózgową, sprawiają, że człowiek ma nadzieję, że kiedyś zrobi się cieplej i lepiej. I nawet jak jest ciepło i nawet jak nie ma zimy, to przecież zawsze może być jeszcze lepiej i jeszcze cieplej. I moi drodzy, to jest właśnie mój kawałek Tajlandii w Krakowie.